Cześć, witam Was serdecznie na warsztacie u Białego. Jako że dawno nie było już nic o ostrzeniu noży i nie tylko noży, dzisiaj taki krótki odcinek o ostrzeniu. Moje takie odkrycie, moje dywagacje. Trochę czasu oczywiście to zajęło, moje doświadczenia. Opowiem Wam kilka słów o zaletach takiego profesjonalnego ostrzenia noży, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób wyprowadzicie idealną krawędź tnącą, czyli powiedzmy na jakieś tam, nie wiem, 17-20 stopni, tak jak ja ostrzę w ostrzałce systemowej, więc praktycznie idealna jest ta krawędź tnąca, wygłaskana. Z obu stron jest idealny kąt, bo wiadomo, ustawiamy pod dany kąt, więc tu nie mamy żadnych odchyłów, ta krawędź jest prosta, równa i tak dalej. I opowiem Wam o zalecie, jak już wyprowadzicie sobie tą krawędź i jest to idealnie naostrzone, jaką to daje olbrzymią zaletę. Oczywiście oprócz tego, że jak nóż jest dobry jakościowo, to długo będzie trzymał ostrość, ale opowiem Wam właśnie o tym takiej mega zalecie tego, no bo to oczywiście strzałka systemowa, no to są jakieś tam koszty, jest jakiś czas, żeby tą krawędź sobie zrobić na nowo, powiedzmy jakąś taką konkretną albo pod swoje potrzeby swój kąt. Ale jaka jest olbrzymia zaleta? Przerzucę na przednią kamerkę i pokażę Wam, do jakich wniosków doszedłem. To nie jest oczywiście żadna reklama, to jest jakiś taki mój folderek, którego akurat teraz używam. W sumie nawet zasłonię nazwę, żeby nie było widać, bo nie o to w tym chodzi, chociaż o tym folderze i o innych będę coś tam nagrywał, bo na przykład ten folder ma mnóstwo wad. Teraz go używam, teraz go testuję w te trochę cięższych warunkach, ale nie o tym mowa. O czym chciałem powiedzieć? Nóż naostrzyłem sobie, dość długo trzymał ostrość, to jest jakaś tam D2 stal, około 60 Hz. No i po jakimś czasie, bo użytkowany jest nożyk w ciężkich warunkach, warsztatowo, dostaje się brud, nieraz paczka, rozpakowuje jakąś paczkę czy kartony, gdzieś tam się obśliźnie nóż, pójdzie po jakimś tam twardszym materiale. O, jakaś mucha. I ten nóż, fakt faktem, akurat ten dość długo trzymał ostrość. To akurat jego zaleta. I nóż nam traci ostrość, że już tam zaczyna nam się ślizgać po pomidorze trochę. Przestaje golić. No, traci tą swoją taką ostrość brzytwy. Ta krawędź jest jeszcze ładna, nieposzczerbiona, niezniszczona, ale no jest taka jałowa, tak? Już tego pomidorka trzeba się pomęczyć, żeby przekroić. Już nóż przestaje w ogóle praktycznie golić. Kartki zapomnijcie, że przetnie. I zobaczcie, ja kupiłem sobie taką, jakąś taką na próbę, najtańszą chińszczyznę. Chyba nie wiem, około 50 zł taką osełkę. I powiem Wam tak. Ona jest jeszcze brudna, bo ostrzyłem jakieś tam, testowałem na nożach w kuchni. Także nawet to jest ogólnie osełka na mokro. I ja tej osełki zszedłem sobie do garażu, mówię, podostrzę sobie folderek, zobaczę jak to tam wyjdzie. Żeby był, no żeby przywrócić mu jego świetność. No i co? Nie miałem czasu, zszedłem, zniosłem z kuchni tą osełkę, praktycznie jest nowa, tylko po tych kuchennych nożach trochę zabrudzona. Nie chciało mi się jej namaczać, bo to trwa ponoć tam 20-30 minut, już raz namaczałem, aż bąbelki przestaną lecieć. Zrobimy na szybko akcję, trochę tam psiknąłem jakimś płynem do szyb, w sumie nawet to jest płyn do szyb. Psiuknęłem, w zasadzie to nic niewiele daje, bo i tak ta osełka od razu wypija Wam tą wodę. I przeciągnąłem sobie, trzymając kąt, taki mniej więcej dopasowany do... chociaż nie jestem jakimś tam specjalistą ostrzenia z ręki, bo praktycznie jeszcze z ręki, no na tej osełce właśnie mam się zamiar nauczyć ostrzyć z ręki.
Ale tak już, jako że trochę tego doświadczenia na tych ostrzałkach systemowych miałem, no to starałem się utrzymać kąt i wykonałem ileś przeciągnięć z włosem. Dosłownie nie pod włos, tak jak normalnie się ostrzy. Na tej gradacji niby tutaj 6000 niby, a jaka ona tam jest, to jest tam pewnie chińskie 6000. I po prostu tam sobie, nie wiem, z 10-20 razy, może tam ze 2 minuty przeciągnąłem. I później z 10 razy przyciągnąłem na skórce, też z włosem, dosłownie z włosem. I jaki jest efekt tego, jeżeli właśnie jest idealna krawędź tnąca? Nóż zaczął ciąć kartkę. Na początku coś tam na chama próbowałem, to tu szarpał. A później po tych kilku przeciągnięciach, to dosłownie było 2 minuty. Dłużej ten filmik nagrywam niż trwało podostrzenie tego noża. Zaczął ciąć kartkę. Zaczął golić włosy. Ja już nawet nie mam gdzie pokazywać, bo ręce całe pogolone. No musicie mi uwierzyć na słowo. Nie mam powodów nikogo oszukiwać, czy na coś tam zachęcać do zakupu jakichś tam przedmiotów, bo każdy kupi to, co uważa. Ja akurat testów dokonuję na takiej właśnie osełce. I powiem Wam tak, no nóż się naostrzył, przywrócił tą taką ostrość, tą agresję cięcia. Czyli już nie trzeba tam gdzieś tam, nie będzie się ślizgał, nie trzeba się męczyć, tylko ładnie będzie wchodził, jak to mówią, jak w masełko. I wystarczyło dosłownie 2 minutki. I właśnie o tej takiej zalecie naostrzenia noża odpowiednim kątem, systemowo, właśnie gdzie się trzyma ten kąt, lub ktoś też może naostrzyć to z ręki, jak ma taką wprawę i takie doświadczenie. I dzięki temu możemy później, jeżeli nie poszczerbimy noża gdzieś na betonie, na jakimś tam, nie wiem, metalu, nie wiem, nie będziemy z nim używać go zamiast młotka, to ten nóż możemy sobie podostrzyć dosłownie w 2 minuty, chwila, moment, i ten nóż jest z powrotem agresywny i tnie jak trzeba, jak brzytwa praktycznie. Zajmuje to bardzo mało czasu. Czyli najpierw przykładamy się, wyprowadzamy tą krawędź tnącą, używamy do tego jakiegoś sprzętu lub doświadczenia. No, są różne metody. Ja o niektórych mówiłem, wiele jest też różnych filmów, różnych innych kanałów. I dzięki temu, że porządnie wyprowadzimy tą krawędź tnącą, to minuta, 2 możemy przywrócić nożowi taką mega agresywną agresję cięcia, taką agresję brzytwy. Także to jest takie moje doświadczenie po naprawdę setkach naostrzonych noży. Także polecam porządnie naostrzyć, a później nauczyć się podtrzymać tą ostrość, co zajmie Wam chwilę i naprawdę można się cieszyć ostrymi nożami i różnymi potrawami przyrządzonymi, bo w kuchni ostry nóż naprawdę sprawia to przyjemność, później krojenie różnych tam przyrządzanie potraw. Także taka moja dygresja. Wystarczy kawałek jakiejś później osełki, kawałek jakiejś skórki i można utrzymywać nóż miesiącami w naprawdę mega zarąbistej ostrości. To tyle. Zapraszam do innych moich filmów, subskrybowania, lajkowania, jak się podobało, jeżeli coś z tego wyciągnęliście. A naprawdę dojście do takich wniosków czasem i doświadczenie w tym ostrzeniu zajmuje naprawdę dużo więcej czasu niż te filmy na YouTubach. To jednak jest doświadczenie, zdobywa się miesiącami, czasem latami. Łatwo tak sobie pogadać, ale praktyka czyni mistrza. Także polecam. W ogóle fajne zajęcie odprężające. Pozdrawiam, cześć, hej.